Dzień dobry, nazywam się Anna Trylińska i pracuję jako prawniczka w Fundacji Ukraina. W dzisiejszym filmie powiem Państwu o tym, jak wypełnić wniosek na kartę pobytu oraz jakie podstawowe dokumenty Państwo do tego wniosku powinni załączyć. Przede wszystkim, tuż przed wypełnieniem wniosku na kartę pobytu, najlepiej, żeby Państwo odwiedzili stronę internetową Urzędu Wojewódzkiego, tego, w którym Państwo będą składali swój wniosek. Tam znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące tego, jak ten wniosek należy wypełnić oraz tego, jakie dokumenty są wymagane. Kiedy Państwo wypełniają wniosek o kartę pobytu, proszę pamiętać o tym, że wszystkie rubryki muszą być uzupełnione. Tam nie mogą zostać żadne puste miejsca. Jeżeli któreś z pytań Państwa nie dotyczy, to proszę tam po prostu wpisać słowo nie dotyczy. Kolejną istotną kwestią jest to, że trzeba napisać, do kogo ten wniosek jest skierowany, czyli do wojewody dolnośląskiego albo do wojewody mazowieckiego. Inną częstą pomyłką, która się zdarza, to jest kopiowanie swoich podpisów. Proszę tego nie robić. Jeżeli Państwo wypełnią jeden wniosek na kartę pobytu i potem ten wniosek skopiują 2 albo 3 razy, żeby złożyć w urzędzie, te podpisy nigdy nie mogą być skopiowane. One muszą być oryginalne przez Państwa wniesione. Tak samo te podpisy, które są w ramce dotyczącej wzorów podpisów. Jeżeli mówimy o dokumentach, które musimy załączyć do sprawy, to mamy takie podstawowe dokumenty, które załączamy zawsze oraz inne dodatkowe, w zależności od tego, na jakiej podstawie Państwo w Polsce chcą zostać. Te podstawowe dokumenty to są przede wszystkim wnioski. 2 albo 3 kopie wniosku o kartę pobytu, w zależności od tego, w którym urzędzie Państwo się ubiegają o pobyt. Kolejno 2 kopie paszportu. Proszę pamiętać, to musi być kopia tej strony ze zdjęciem oraz innych zapisanych stron paszportu, czyli na przykład tam, gdzie Państwo mają wizy, czy jakieś inne anotacje naniesione przez służby imigracyjne. Ponadto 4 fotografie, są takie typowe fotografie paszportowe. Jeżeli Państwo chcą wiedzieć, jakie to są dokładne wymagania tych fotografii, to można je sprawdzić na stronie internetowej każdego urzędu wojewódzkiego. Oprócz tego Państwo muszą wnieść też odpowiednią opłatę skarbową w wysokości wskazanej na stronie urzędu. To na pobyty czasowe to jest zazwyczaj 340 zł lub jeżeli ubiegają się Państwo o pobyt na podstawie pracy, to jest kwota 440 zł. Jeżeli mówimy o pobycie stałym, czy też pobycie rezydenta długoterminowego, jest odpowiednio kwota 640 zł. Jeżeli Państwo starają się na pobyt czasowy w związku z pracą, to muszą Państwo załączyć do tego wniosku także załącznik numer 1, który będzie wypełniony i podpisany przez Państwa pracodawcę oraz test rynku pracy. Jeżeli natomiast jesteście Państwo studentami w Polsce i staracie się na kartę pobytu w związku ze studiami, to konieczne będzie załączenie m.in. potwierdzenia z Państwa uczelni o tym, że Państwo zostali przyjęci na studia albo że mają status studenta. Oprócz tego także potwierdzenie na przykład wniesienia opłaty za 1 semestr lub za 2 semestry tych studiów. Następnie potwierdzenie miejsca zamieszkania. To może być umowa najmu, akt własności albo też jakieś takie oświadczenie właściciela mieszkania potwierdzające, że Państwo zamieszkują pod danym adresem. Proszę pamiętać także o tym, że Państwo muszą posiadać wystarczające środki finansowe. A to oznacza to, że w przypadku ubiegania się o pracę Państwo załączają ten załącznik numer 1, ewentualnie umowę pracy, już też umowę zlecenie, jeżeli Państwo już zaczęli pracę wcześniej. Natomiast jeżeli Państwo są studentami, to muszą Państwo załączyć wyciąg z konta bankowego, który pokaże, że Państwo są w stanie utrzymać się w Polsce przez kolejne 15 miesięcy, na które ta karta, pierwsza karta studencka będzie Państwu wydana. To są takie podstawowe dokumenty, o których Państwu powiedziałam. Natomiast inspektor rozpatrujący sprawę w Urzędzie Wojewódzkim może Państwa wezwać do przedłożenia kolejnych dokumentów, które będą niezbędne do wydania decyzji, które po prostu potwierdzą, że Państwo spełniają te warunki, aby decyzję pozytywną w sprawie otrzymać. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania albo komentarze, to zapraszam do komentowania zaraz pod wideo i zapraszam do obserwowania nas na kanale YouTube. Dziękuję.